Trochę wieje. Banda podstarzały z wyroli się. Dobry survivalowy profil, czyli jaja w butli. Rób to ze swoim życiem, idź do lasu. Powiedz teraz, cwaniaszku, no co mówisz, co mówisz? Dzień dobry, szanowni państwo, witajcie na kanale Ekwipny. Dźwigany codziennie. Czekajcie. To wasz ja. Mówiłem, że trzeba dać borom odpocząć, ale co za dużo to niezdrowo, ale co za mało to też. Więc jesteśmy w Borach. Pan Mateusz, którego mieliście okazję, czekaj, gdzie jesteś tu? Którego mieliście okazję poznać na przykład na Zaborskim Szlaku, gdzie byliśmy z Olą. I pan Marcin. Witam bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Mateusz jest brzuszkrafterem, no nie wygląda, no ale jest, wewnętrznie. Marcin na co dzień jest, to jest jako family friendly content, fuj, nie pokazuj tego więcej. Po godzinach jest rekonstruktorem wczesnego średniowiecza? Tak. Jesteś chłopem pańszczyźnianym? Gdzie? Kmiocie jeden, do pana mówisz. Zaparkowaliśmy sobie przy łowisku Grobla, które jest przepiękne, tuż obok rezerwatu Jezioro Ciche. Idziemy sobie czerwonym szlakiem w stronę cypla zimorodków, ale nie będziemy na nim, tylko będziemy go obserwować z drugiej strony. Marcin to debiut w hamaku. Zobaczymy, jak mu pójdzie i co powie rano, nie? Biwaczek na dziko, piękna pogoda, wiosna pełną gębą i żywego ducha. Idziemy sobie od Jeziora Ciche już wzdłuż Jeziora Żurskiego, nie? I to taki teren dziewiczy dość. Ścieżki chyba tylko zwierzęce, ewentualnie wędkarskie. Ej, tam coś by poszedł wzdłuż wody? Spróbujemy. Ale jest, słuchajcie, miejscówka przepetarda. Co prawda dojazd do parkingu był odrobinkę nerwowy, nie wyglądał jak dojazd dla osobówek, ale żeśmy dotarli. No nie wiem, czy to był najlepszy wybór, no ale dobra, dobijemy się do wody. O, coś tu będzie. To jest wyspa czy cypelek? Bo jest cudny, ej. Kurde. Co? Tam jest, widzisz, taka polanka w ogóle jakby? Nie wiem, czy tam jest dojście i jest taka, wiesz, że jest jakby wąskie dojście i główka, czy to jest oddzielone wodą albo jakimś mokrodłem. Wyspa? Kurde. I teraz by się przydał ten pakrafcik. Idzie dojść? Idzie dojść. Ej. To ma potencjał do zapamiętania. Wyjdźmy stąd jakoś tak po ludzku. To jest zawsze ten sam problem, nie? Aparatu. Uwaga, gałęzie będą odbijać. O, dobra. Jaśniej się zrobiło, w sensie rzadziej. O, miętko. Musimy odejść chyba w prawo bardziej. Tak jest. Tu twardziej, co? O, tak. No poszedł przodem ten, co waży 2 kilo. Saper, cholera. Nie będziemy dzisiaj kaloriosceptyczni. Brzegiem wody zawsze się coś znajdzie, co pira z oko przypomina ścieżkę. Jest trochę przeprawa, nie? No bo to jest gorąco. Tutaj są chęchy, więc jest duszno. To jest właściwie jedna wielka, przepiękna miejscówka. Jest pełno zwalonych drzew, a idziemy sobie taką, wiecie, czasami jest ścieżka, czasami nie ma. No i jest na przełaj raz górą, raz dołem, raz górą, raz dołem. Szliśmy cały czas wzdłuż wody. Tu wchodzi zatoczka w ląd, taka się wrzyna. Nieduża, tu już jest chyba jej koniec. Więc sobie ją otoczymy. To miejsce naprzeciwko. Jak no z bajki, nie? Jest po prostu jak z bajki. Jakby Tolkien był bardziej światowy i znał bory tucholskie organoleptycznie, to na bank byłoby tu osadzone przynajmniej część akcji. A tam wydaje nam się, że jest taka jakby polanko, łączko, coś. Tam będzie zachód mniej więcej. No bo musimy też wybrać Marcinowi jakąś taką miejscówkę, żeby ten debiut hamakowy był taki, wiecie,
do zapamiętania. Jakie są opcje? Możemy wybrać taką miejscówkę, żeby był debiut do zapamiętania, w sensie zachód słońca w hamaku, petarda i wschód na przykład. A jak nie, to będzie trzeba coś wymyślić innego, no wie, jakieś wypadnięcie z hamaka, coś na przykład na pienie. Zapamiętane być musi. Ale to jest tylko awaryjne, bo wydaje mi się, że będzie opcja ze spektakularną miejscówką i ze zachodem słońca jest bardziej prawdopodobna jednak, więc może się obejdzie bez tego kombinowania. Chodźmy, żeby nie musieli czekać. Miętko wciąż tu jest. Wnyki te naturalne, czyli jakieś jeżyny. No idę. Tam jest ośrodek PTT-ku. W zeszłym roku próbowaliśmy się z wądem wbić, ale wszystko zamknięte na głucho. Spoczko. Co to przyleciało? Nie widzę. Nie wiem, co to było. Nie zdążyłem zauważyć. Ale dywan, kurde. Końca nie widać. Zrzuciliśmy sobie plecaki i był mały rekonesansik. Jest zejście do wody. A więc schodzimy. Wygląda jak nasz dzisiejszy dom. Rozumiem, że ławkę już mamy. Tak, ławkę, stół, leżak, ułożyć, na stołek, o tak. Wygląda na to, że mamy swój domek. To raz. Jest to prawda troszkę z górki, ale wszyscy wisimy, więc jakby to bez różnicy, że jest z górki. Dobrze, że jest nas trzech, bo wtedy jest niesymetrycznie. Ale i tak było 3-0, że najpierw obiad, nie? A później obóz. No spoko jest. O, godzinę żeśmy babulili. No dobra, to obiad, kolacja jest najpierw potrzebna. Robimy pizzkę na patelni na podstawie tortilli. Kubek na razie niepotrzebny, chociażby kawę też zrobił. Ej, ale to by trzeba pociachać to, co mamy do pociachania. No chyba jak myślicie, że ja wam zrobię cały obiad, to was chyba suty pieką, ej. Ja mogę smażyć, ale muszę mieć co smażyć. Ma ktoś nóż? Talerzyk przyciąłem. Aha, to mamo przyciskaj. Jaka w ogóle lokowanie Biedronki, nie? No. Informujemy, że żadna praca nie została podjęta Tak. w tym filmie. Jeszcze. Tak. Kończysz już te pieczary? Jo. Dobra, to jak grzeje patelnię. Niech się grzeje. Ogień, mamy ogień. 1/3 gdzieś potrzebujemy tu wrzucić. Ale pociął plasterki. To ja dzisiejsze kostki kroję, nie? To wstępnie. Co za czasy, żeby czekać aż się grzybek skurczy. To się wytnie. Żeby nie było, że banda podstarzałych z wyroli siedzi i się znęca nad pieczarkami. Niech Państwo zobaczą, Poczekaj, daj łyżkę. Bo trzeba to ułożyć jakoś po ludzku. Jak to tak? Państwo zobaczą, jak to wszystko skwierci. Wy nie możecie tego poczuć, ale my tu zapachy... Układaj, bo się zjarają pieczarki. Co za gość. Ładnie tak równo. Zrób taką stokrotkę. O, i na środek. No ślicznie. Najładniejsza stokrotka. Ej, Adlight! Jak? O, dziękuję. Trzeba sprawdzić, czy dobre, bo nie wiadomo, czy smażyć dalej. I co? Na to ser pójdzie i na to tortilka. Co? Jakieś schaboszczaki. Ej, ładnie się topi nawet. Żeby nie zesztywniała, bo jak zesztywnieje, to będzie klops. Odwrócić. Ej, co ty na to? Zajebiste! Poczekaj, to jeszcze nie wszystko. Nie? Trzeba to zamknąć na pół, jeszcze A. podsmażyć. Czekamy na drugą opcję. Proszę. Jest to namiastka pizzki. A jeszcze jakby tak były grzyby i takie borowiki z borów do tego, bo pieczarki to tak... I do tego na przykład jeszcze boczuś dorzucić. Kurde, to Mamy możliwości. widzę tutaj pewne jeszcze opcje do modyfikacji tego przepisu i każda dobra. Trzeba brać dużą patelnię, bo to jest za mała. Ale to nie jest najgorsze zmartwienie. Najgorsze jak jest za mało na patelnię. Jak jest za mała patelnia, to słyszałem o gorszych historiach. Patrz. O, bęk. No. Brzuszkraft, proszę Państwa. To jest samo poświęcenie. Na taką sylwetkę pracuje się latami. To się nie bierze znikąd. Nie oszukujmy się. To są lata pracy, wyrzeczeń. To są lata nie chodzenia po schodach, tylko jeżdżenia windą. To są lata siedzącego trybu życia. To jest ryzykowanie z życiem i zdrowiem na każdym kroku. To trzeba to doceniać. No tak, zjedliśmy, ale to było dobre. Kurde, wiecie co? To był dobry pomysł. Poleconko. Dobre było, nie? Bardzo dobre. Nie ściemniają, bo ja też jadłem, to naprawdę było dobre, kurde. Nie dość, że to parę minut tylko się robi. Bo właściwie co, tak naprawdę to pieczarki potrzebowały czasu.
które można zażreć właściwie na surowo. Ale reszta bomba. Więc obozowisko. Zobaczymy, jak sobie Marcin, debiutant, poradzi z zestawem hamakowym. Gdzie będziesz się rozwieszał? Wybrałeś już miejsce? Tu jedno, a to drugie. Tak No w sumie, bo trzeba pamiętać, że tu z tej dziury może zawiewać. A jeszcze raz tym albo tym drzewem. Będzie ok. Jak tak powiesisz hamak, to będziesz miał tu ścianę, więc jakby nawet z tej dziury wiało, to ci będzie zasłaniać plandeka. No dobra, no to wieszajmy. Trochę ci mogę pomóc, ale nie za dużo. Mateusz, a ty w czym ty śpisz? Jaką ty masz plandekę długą? Jak ktoś ostatnio oglądał mój film z Brodnicy, tam z Pogoni za Bielikiem, kurde, jak nie obejrzyjcie, to obejrzyjcie, to był takiego miałem fuksa. Ten film to jest jeden wielki fuks tamten. Nie, że się chwalę, nie? Po prostu miałem naprawdę wiele szczęścia, ale są dobre ujęcia, takie w sensie, no jak na amatora. Miałem farta mega. I tam właśnie mówiłem o tych taśmach, które zamówiłem z Ali i to właśnie dla Mateusza i Mateusz je będzie rozkładał. Tam coś nie gra, ale może ten rzep tam grać jakąś rolę. Zaraz się pobawimy tym, a później chłopaki będą testować hamaki, a my sobie pójdziemy na górę z długą lufą, może się coś uda uszczelić. No co? Najważniejsze, żeby ci wszedł tarp. Jak ktoś położy, to zobacz jaki wtedy widok tak naprawdę. Tak, no stamtąd raczej nie będzie będzie wiać stąd z boku. No to pewnie. No. Do czego zaczynamy, mistrzu? Od hamaka i od taśm. Najpierw powiesimy hamak, później jak będzie wisiał hamak, to pod nim podwiesimy podpinkę, bo masz oddzielnie i wtedy plandekę. Marcin będzie używał tego, co używał ostatnio Ania, jak oglądaliście, to jest Outdoor 1, mój poprzedni od Fly hamaka, hamaczek. Spoko, tylko ten jest właśnie odpinany z jednej strony, trzeba zwrócić uwagę, gdzie sobie wieszasz wejście. Najpierw taśmy. Są takie taśmy, one się nazywają bezwładnościowe. Mają taki splot, nie taki jak te, bo to są super i się prawie nie rozciągają. Ale są takie, które mają splot jak pas bezpieczeństwa, taki wiesz, gładkie i w taką jakby choinkę, jodełkę taką. Jeżeli mamy rację, to właśnie te taśmy bezwładnościowe, one są do jakichś tam tych, wiesz, uprzęży też coś, powinny działać i się nie rozciągać. To musisz po prostu dookoła drzewa, tak gdzieś, aha, bo tu masz nierówno, no to musisz sobie wycyrklować tak, żebyś tu mógł powiesić taśmę chyba trochę wyżej, a tam sobie wtedy dopasujesz, żeby była w poziomie, no bo tu będziesz miał... Nie, no to już zrozumiałem. I tyle. Kombinować. Teraz jeszcze tylko pytanie, czy chcesz mieć hamak bliżej tego drzewa, czy tamtego? Więc co, chciałem tamtego, bo jak tak będę mieć jakiś lepszy widok kurczę na jezioro i na całe zamknięte się, nie? Dobra. Czemu? Ślizgają się? To France. No trzeba coś wymyślić. Wiesz jeden, ja ci ten drugi przyczepię. Aha, bo nie wiesz jak, No patrz. właśnie, Robisz sobie tak. Bierzesz sobie pętelkę, nie? Robisz pętelkę i robisz sobie po prostu tak. Zaciągnąć się. I tu wkładasz karabinek. Aha, to jest dalsze. Że jak masz za krótki hamak, to on po prostu, no bo wiesz, on się zwęża, nie? Jak masz za krótki do wzrostu, to on cię ściska w barkach na przykład, albo ściska ci trochę stopy, no bo on się zwęża już. A jak masz dużo zapasu z przodu i z tyłu, no to masz jeszcze ten luz taki. No jak tu będziesz właził, czekaj, zobaczymy, czy jest tylko w poziomie, bo to najważniejsze, żebyś nie zjeżdżał wtedy w którąś ze stron. Na moje jo. A teraz się zapakuj do środka, zobaczysz, czy się nie uciągnie, czy wiesz, czy nie trzeba go dać wyżej, czy coś. Wytrzyma to? Śmiało, to dwie osoby wytrzyma. Śmiało się ładuj, w ogóle na to nie zwracaj uwagi. Wszyscy robią to samo, nie? To tylko tak wygląda. No luz. Ty, ale zajebiście. Nie? A wiesz jak chcesz, żeby leżeć na płasko? Tu możesz mieć głowę z tej strony i tak żeby... Jak leżysz po przekątnej, no to wtedy on się rozumie, to połóż się po przekątnej. Nogi przesuń w tamtą stronę, a głowę daj bardziej prostą, no i poczujesz, że się leżysz na płasko. Bajer. No. Ja sobie często wyciągam nawet głowę, wiesz, tak się opieram, że na szyi sobie opieram suwak. Ale powiem tobie, że kurde... No. Tak, Często... tak jak ja jestem kurczę zwolennikiem gleby, No. tak kurczę, już mi się zaczyna podobać kurczę to hamokowanie. Czasami ludzie do mnie piszą, a ja mam chore plecy, nie dam rady w hamaku. Bo on to jest po operacjach pleców i to jest jedyna opcja, kiedy on może spać w lesie. Ja go namawiałem 3 lata, żeby spróbował. No. Nie stary, ja nie dam rady, bo już nie wyjdę z hamaka. No i zobacz. Dobra, to już mamy ogarnięte. Podpinka. Podpinkę, dobrze. No wejdź do środka, tylko nie pomyl się, bo już też widziałem ze 2 czy 3 razy, że ktoś wsiadł Ale w samą podpinkę. ta Jak poleżysz chwilę, to musisz zobaczyć, czy nie jest ci zimno w tyłek. Czuję, że to już grzeje nawet. A, nie czujesz nigdzie zimnego Nie. tego? No to git. Grzeje. Bo najgorzej jak jest, wiesz, jak jest za mocno naciągnięta i wiesz, wypchniesz to powietrze, to wiesz, to puchatość z niej, to wtedy tam chłodzi, potrafi, wiesz, że nie mieć tyłek. Po plandekę, bo nie wziąłem. Wiesz co, niżej ci damy trochę plandekę, bo jakby wiało, żeby ci nie wiało w hamak, nie? Tak, dobra. Trochę nisko. Będziesz miał ciasno, daj trochę wyżej. Czekaj, ja tu też podsunę. Bo ja tak robię, wiesz, nie po to kurde śpię w hamaku z plandeką, żeby się zasłaniać jak w namiocie, nie? No.
Zawsze lubię sobie gdzieś tam. No ja Zresztą- się ustawiam w to, żeby mieć w ten fajny widok No. na przykład, nie? Ja w ogóle często też robię tak, że jeden róg przynajmniej sobie tak podnoszę, jak jest o co Żeby było... zaczepić. I też łatwiej się włazi, nie? Wiadomo. No to teraz ja. Wujek! Jest to, on Daj, się daj. popsuł. Daj wszystkie te prusiki na tą stronę i normalnie zawiążemy tego tracker z hitcha i będzie trzymał. Robisz sobie, nie naciągaj jeszcze. Robisz sobie tak, Aha, pętelkę zrobić. tak. I wtedy jak tą pętelkę, bo ona się sama rozsuwa, jak No. pociągniesz za to, ale jak ciągniesz w tą stronę, To się ona naciska. napina, tak. I dawaj tu sznurek Aha, dobra. przez to. O i teraz zaciągasz, to się robi bloczek normalnie, nie? Aha. I teraz jak naciągniesz, czekaj, żebyś widział. Naciągniesz, to jest, zobacz, jak drut, nie? O, to sobie O, tu łapiesz. Wiesz, szczypiesz, żeby się nie połuźniał. Robisz Pętelkę zaciągasz i blokadkę. uja Nigdzie nie pójdzie, nie? Jak bardzo się stresujesz, na przykład, że ci popuści czy coś, to tu możesz jeszcze, wystarczy, że kawałek patyka włożysz i się zrobi blokada, nie? Ale nowiuteńka, kurde, fajna. O, tu jest grzbiet, no i przyłóż tam. Naciągnie. O, tak na styk. No i teraz 4 śledziki i heja. Ktoś mnie ostatnio zapytał, co zrobić, jak się plandeka zwiesza, bo na przykład rozbiliście sobie w diament, ale jak macie cięciwę i się podwiesza plandekę, jakby cięciwa jest nad, a plandeka jest pod, to zawsze można sobie dać nawet na tych prusikach cieniutki jakikolwiek sznurek, taki jakby podtrzymujący. Drugą po prostu i wtedy będziecie mieli z obu stron sztywno, nie? I nie będzie wkurzać, że się robi bąbel na przykład, jak w tych kwadratach wieszanych w diament. Sprawdzone. I spoko, to działa. Wystarczy jakakolwiek linka, nie? Milimetrowa, 2-milimetrowa. Dobrze sobie poradziłeś, kierowniku, moimi rękami. Tu wisi ten oszukaniec, który mnie namówił na to, żeby wisieć bez plandeki, po czym rozwiesił plandekę. Oszust. A my się rozwiesimy gdzieś tu, bo też chcę tak wisieć boczkiem, bo stamtąd będzie wiało, jak już. Więc nie chciałbym frontem tam wisieć. Chciałem wam pokazać, że moje całe spanko jest w jednym tobołku. Prawie. Bo... O. Będzie zachodzik, co? Zaraz się drona odpali chyba. Tu mam całe spanie, bo tu mam hamak, podpinkę, już dopiętą, poduchę w hamaku i jeszcze dołożyłem top kilta. No kurczę, ten top kilt 600 gramów, nie? I wygoda włożenia, no bo nie trzeba się zapinać. Bardzo długo rozważałem temat top kilta, aż w końcu, w zeszłym roku czy 2 lata temu? W zeszłym roku chyba go kupiłem. No chyba w zeszłym roku. Zwykły, normalny, syntetyczny top kilt w rozmiarze XL, który waży tam 600 gramów, plus 4, plus 5 stopni, to można śmiało w nim spać. Znaczy ja mogę w nim spać, bo to wiadomo, każdy ma inną termikę, nie? Jednemu jest szybciej zimno, drugiemu wolniej, czy tam później. O. Tylko plandekę mam oddzielnie, ale właściwie ona by się tu zmieściła, tylko nie chcę wyrabiać w sobie takiego nawyku, bo pewnie by się okazało, że w końcu ją spakuję mokrą, nie? Do tego samego wora, gdzie reszta, więc nie chciałbym tego robić. O, taśmy. Tu jest śledziki, TV-ki i cięciwa do plandeki, top kilcik, a tam hamak. A przez to, że się dopakowywałem, dlatego jest odwrotnie, bo ten top kilt powinien być pod spodem, pod hamakiem, a jest odwrotnie. Ale spoko, damy radę, jest sucho. Nie histeryzuj. Jest sobota, jesteśmy w lesie, nie wprowadzaj niepotrzebnego elementu zdenerwowania w moje życie. O. Tu przypniemy się do Mateusza, żeby się nie mógł później zebrać przed nami. Teraz niestety musimy wyjąć top kilt. Pyk. Ale zaraz go włożymy z powrotem, gdy dostanę tylko hamak. Ale kurde, ekstra miejscówka. O. Dobra jest. No i co, kurczę, Mateusz powiesił te drugie taśmy i to samo, nie? Popuszczają. Trzeba pokombinować albo z tymi rzepami, albo nie wiem. Poprawimy, żeby było po ludzku. O, jak powinno być. A, budki chyba tu jeszcze są w hamaku.
Wieje dość. Dzień dobry. Jak w porach zaczyna wiać, to wieje. Jak się spało? Panowie, cudownie! Nigdy tak nie byłem wypoczęty, jak w pospaniu hamaku. To jest coś pięknego. Tak? Każdemu polecam, chłopie, kobieto, dziecko. Zrób to ze swoim życiem, idź do lasu, na spacer. Nie mogłem wyleźć z hamaka, bo mnie zalaminowało, nie? A z tej strony mam wejście. Wczoraj wieczorem przyszedł alert, że może wiać i może być burza. Burzy nie było chyba, albo nie słyszałem. Dobrze się siedziało wieczorkiem, ale się obudziłem o 6. Pochmurno, jak cholera. Żadnego wschodu. Co, jakieś śniadanko by trzeba zrobić, co? Dobry survivalowy protip, czyli jaja w butli. A zmieściły się? Było 10? No, No to dobrze. Aż dziwne przy tych kostkach boczku. to są kostki mocy. Muszę cię poznać z moją żoną. Będziecie sobie siedzieć i razem kroić kostki. Do sałatki na przykład. Czyli jabłko na 4. Całą świnię na 4. Białko się ścięło, ale żółtko, kurczę, walczy dalej. A to wyjmij żółtka i białka zostaw tylko. Cały czas wieje jak wściekłe. Jeszcze zrobiło czarno, ale ustawiłem timelapsika. Po te chmurki dam. Trochę trzepie aparatem, aż chyba odkręcę mikrofon, bo to przez ten mikrofon, co? Tak nim telepie. O. Wiecie, że w borach są bobry? Jakie bydle! Dopiero teraz zobaczyłem na monitorze burz, że dostałem powiadomienie o 4:30, że było 6 wyładowań w okolicy, więc coś tu się musiało dziać, ale spaliśmy jak zabici. Marcinowi się chyba podobało. Faktycznie. Ludzie często rezygnują z w ogóle próby spania w hamaku, bo wydaje im się, że są przekonani albo pewni, jak to będzie i jak to się nie wyśpią, bo na przykład oni nie śpią na wznak. Ja też nie śpię na wznak, ja śpię tylko na boku, jeszcze się rzucą na bok, nie? Często w hamaku. Żeśmy opierdzili takie śniadanie, że klękajcie narody. Aż mam wyrzuty gastrosumienia. Paradoks takiej pogody. Jest brzydko, ale jest ładnie. Kurde, nie wiem, czy nie będzie padać, bo tak... Kto to robił? Pan Kleks tak robił, nie? I wskazywała kierunek po namagnesowaniu. Już. Ludzie często też, myślę, robią sobie krzywdę i odejmują sobie część przyjemności, bo myślą, że żeby pojechać pobiwakować w lesie czy coś, no to musi być słoneczna pogoda i taka idealna. Ale jak jest taka pogoda, to są inne wrażenia, też fajne, nie? Znaczy, wiadomo, pewnie są ludzie, którzy nie lubią i są ludzie, którzy lubią, nie? Jak są ci, co nie lubią, to nie polecam, ale ci, co lubią, to polecam. Ogólnie. Trzeba być przygotowanym trochę bardziej na pogodę, no bo wczoraj było upalnie, można powiedzieć, tym bardziej jak się idzie z plecakiem, a dzisiaj no jest chłodno, jest duża różnica, nie? Ale bajka. Aha, pośniadaniowa siesta tam się odbywa. To jest ta różnica między szeroką podpinką a wąską podpinką. Mogę u Ciebie pokazać? Jasne. No, jak jest szeroki hamak, a podpinka wąska, to nie styka, nie? O, tam jest szeroka podpinka. Może nie jestem inżynierem hamakowym, ale wydaje mi się, że jest różnica jako użytkownikowi, to mi się wydaje, że tak. Borki to borki. He, wieje! Odczaisz, jakbyś był w środku i by tak to by wiało. Odpięła mi się ta bandeka w jednym miejscu. Jak ona masz? Tak. Odnośnie testów zbyszkowego flyhamakowego tarpa w obciążeniu na wiatr, to proszę, 4,30. A to nie jest jego pierwszy raz, chociaż nie wiem, czy dzisiaj nie jest najmocniejszy. Ja pierdziule! Plus zasadniczy hamaka, że jak zaczyna mocno wiać, to można się spakować, do hamaka przyłożyć sznurki, jak na paralotni, wiecie, w stronę auta, nie? Amatorszczyzna, mówię mu, powieś hamak tak, żeby się można było położyć, to nie powiesił bokiem. Zapomniałem włożyć taśmę, ale tu taśmę włożyłem. Tu jest plandeka. To wam mówiłem wczoraj, nie? Że staram się oddzielnie, żeby później odruchowo nie zapakować mokrej tu gdzie graty. No taki o.
To bołeczek. Kamień. Spoko są te wody. Dobrze, że kupiłem LK, a nie XL. Mógłby być taki jak te armijne, że tu ma klapkę i ten by się lepiej kompresował i lepiej wyciągałoby się z niego, bo te paski takie na krzyż tutaj na dziurze to... No ale nie ma rzeczy idealnych, nie? Dobra, spakujmy grupiecie i zostaje nam tylko kuchnia, ale jeszcze chcemy z chłopakami machnąć kawkę. O, bałagan, co tu jest? Poddupnik, apteka, graty foto i tyle. No i tu będzie kuchnia, jeszcze patelnia, gaz, kuchenka. To jest buseta. Niewiele, nie? Baliśmy się, że spakowaliśmy się na szybko, żeby zdążyć, bo może zacząć padać, a tu się przeciera. Może jeszcze coś z tego będzie, co? Proszę Państwa, kawka jest rozwiązaniem. Trzeba zrobić kawkę, wypić na spokojnie kawkę i poczekać. Niech czas zrobi swoje. Jemy maltanki, nic się nie dzieje. Trzeba wracać do domku na obiadka. Chociaż po tej jajecznicy to za dużo się jeszcze nie zmieści. Mamy nadzieję, że jak wyjdziemy na górę i wejdziemy w las taki gęsty, to będzie trochę cieplej, bo jak się siedzi, ale tam kiedyś będziemy. A, chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, bo nie wiem, czy powiedziałem wam o tym wczoraj. Mam otok nowy. Pamiętacie, zrobiłem sobie, parę osób zwróciło uwagę, że sobie zrobiłem skórzany i go normalnie zawoskowałem i był super. Dostałem od pani szeryf jeszcze piórko, szabelkę taką małą, ale niestety nie szło nosić tak kapelusza, bo po prostu był jak uszczelka ten otok i jak zdejmowałem kapelusz, to kapała woda z niego. Mam teraz rypsową taką tasiemkę po prostu, żeby zasłonić te, wiecie, ślady po otokach, po klejeniu potem. Jest mega różnica. Otok z prawdziwej skóry to de facto nie był najlepszy pomysł. Może nie powinienem go tak mocno zwoskować czy coś, ale koniec końców z perspektywy czasu nie polecam. O, ładnie wyglądają. Zawsze fajnie, jak ludzie z plecakami na ścieżce leśnej wyglądają dobrze. Nie lubię upałów. Uwielbiam zimkę, ale pod koniec, jak już człowiek trochę zmęczony tą taką szaroburością, to no, tutaj jest... Ktoś przesadził z saturacją, nie? Nie macie wrażenia, że tak trochę jest podkręcona za bardzo? No zaraz idziemy do czerwonego szlaku, odbijemy sobie w prawo i idziemy w stronę parkingu. Marcin sprzedany. Kolejne 5 zł prowizji od producentów hamaków w kieszeni. Wczoraj pod wieczór poszedłem się przejść i widziałem Daniela, ale był szybszy. Jest czerwony szlak? O, jaka ładna wiateczka. Mateusz. Z Mateuszem się za chwilę znowu zobaczycie, bo chyba mam ofiarę na majówkę. Nie mogłem namówić moich kolegów, tych wiecie, obszerniejszych do chodzenia, to namówiłem Mateusza, nie? Będzie dłuższa wycieczka. Może się wreszcie uda spełnić jedno z moich małych marzeń. Dziękuję bardzo za uwagę, szanowni państwo. Przyjeżdżajcie w Bory, bo oczywiście jest to najlepsze miejsce na świecie. No, jedno z, ale do zobaczenia. Szacuneczek. Ała, nie mogłem odkleić kapelusza, ała.